Zobaczcie, tutaj przed wejściem przygotowałam sobie tą powierzchnię już do obróbki. Wyczyściłam ją. Chcę to zagruntować. Plan jest taki, że chcemy na całych schodach położyć kamienie. A zatem nie ma na co czekać. Zabieramy się do pracy. Tu widać projekt układanki kamieni przed wejściem. Na razie tylko pierwsze pięterko, dalsze schody będą później, ponieważ zaklejając jedno musimy jeszcze jakoś wchodzić do mieszkania, więc robimy tylko jeden poziom. Będziemy wchodzić z ostatniego schodka bezpośrednio przez drzwi. Zdecydowaliśmy jednak, że piony schodów zrobimy tynkiem i pomalujemy. Mam nadzieję, że i tak efekt będzie dobry, a kamienie posłużą tylko do wykończenia płaszczyzn. Jesteśmy z zagranicy, no to i używamy poziomicy. Profesjonalista za 2300 robi spadek. Nie wiem, nie znalazłam żadnego rymu do spadek. A tak naprawdę to chciałam tylko powiedzieć, że na klej się nie da zrobić spadku. Tak, dziękujemy już z góry wszystkim hejterom, którzy napisali, że naiwnie tak można myśleć. Ja tak myślałem. Trochę wychodzi, ale nie taki długi. Dlatego też według mnie polecony spadek zaczęliśmy wylewką betonową. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Problem jest, że ja pościągałem te, żeby nakleić beton i totalnie nie pamiętam, jak one były ułożone. A tam są duże kawałki i muszą się spasować. Dobra, ten jeszcze jest na swoim miejscu. Tutaj go jeszcze mogę przykleić. Oczyszczamy, żeby nie było żadnych farfocli. No wygląda jak puzzle, tylko takie mało spasowane. Wczoraj udało nam się ułożyć kamienie na specjalny klej do kamieni. No i dzisiaj zabezpieczamy to fugą i zobaczymy, czy uda nam się uzyskać zamierzony efekt. Jesteśmy w miejscowości Labin, u pośrednika, który kamień sprzedaje. Ponieważ zabrakło nam trochę łupek na wykończenie schodów, to chcemy się zapoznać z ofertą i być może kupić to, co nam jeszcze potrzeba. Opuściliśmy parking i wracamy do Boliuna. Zakupiliśmy 4 metry kwadratowe kamieni i pianę montażową, która nam się skończyła. Przejeżdżamy przez Labin. Tu musimy jechać w lewo. Labin to najbliższe duże miasto od nas. Chociaż najbliższe, czy to dobrze powiedziane? Nie chcę odpowiadać za te słowa. Może Buzet jest bliżej, ale to jest najlepiej połączone. Czyli do takiego, do którego dojeżdżamy w najszybszym czasie. I znajduje się tutaj bardzo dużo sklepów, zarówno spożywczych, jak i wszelkiego rodzaju poczta bądź urzędy, a także, jak i się okazało, kamieniołom i market budowlany. Do Boliuna cały czas prosto. Droga jest łatwa do zapamiętania.
efekty wczorajszej pracy. Ułożone kamienie na naszym pierwszym stopniu. Całkiem nieźle to wygląda. Pojechaliśmy dokupić więcej kamieni i tutaj z tą fugą postanowiliśmy nakładać ją tylko w miejsca między kamieniami, inaczej niż były zalecenia na opakowaniu fugi. Producent fugi polecał nałożyć ją na całość kamieni, rozprowadzić miotłą, a później wycierać taką gąbką. Mamy doświadczenia z kafelkami, że jeżeli powierzchnia jest zbyt chropowata, to może nie wyjść za dobrze i można wtedy skończyć czochrając tą fugę przez kilka godzin. Więc my, nauczeni tym doświadczeniem, zdecydowaliśmy się nakładać ją tylko w szpary między kamieniami i tak samo będziemy robić też wszystkie inne schody. Co robisz, Iwonka? Robimy schody, dalszy ciąg. Każdy ze stopni okładamy kamieniami, przyklejamy na klej. Czekamy, aż wyschnie, fugujemy, a ja potem bardzo skrupulatnie, z kobiecą dokładnością i dbałością o szczegóły czochram fugę taką oto gąbką. Podstawą w fudze, pamiętam taką lekcję jedną, jest to, żeby woda była czysta, więc wymieniam ją jak najczęściej mogę. Tutaj już pierwsze efekty dnia dzisiejszego, jak Wam się podoba. Z góry mamy obłożone kamienie, natomiast pionowe części schodów na razie tylko fugujemy i zobaczymy, czy będziemy je w przyszłości malować na szary kolor, tak żeby pasowały do całej reszty, którą, jak widzicie, już tutaj pomalowałam. Bardzo ładnie to wygląda. Z tej perspektywy w ogóle bardzo mi się podobają te stopnie, które są na zmianę, ale tak nie będzie docelowo. Na razie jest tak zrobione, żeby... Była opcja wchodzenia, tak, i korzystania jeszcze mimo wszystko z góry i dołu. Będziemy później robić te pozostałe stopnie osobno. Mam nadzieję, że efekt będzie dobry. Póki co troszeczkę nas straszy burza, o której nie wiedzieliśmy, że się tutaj znajdzie. Mamy nadzieję, że jednak nie będzie padać. Trzymajmy kciuki za pogodę, żeby wytrzymało. Do wyschnięcia fugi. No to patrzymy, jak Iwonka dalej robi. Pada deszcz. No. Co masz do powiedzenia? Cisza. Świeżo przyklejony, przykryty. Układam sobie następny, bo do układania też nie przeszkadza. No kisza. Jako że dzisiaj sprzęt nieco zawodzi, to ja bym chciała tutaj z rąsi pokazać efekty pracy dnia dzisiejszego. Tutaj od razu chciałabym uprzedzić wszelkie pytania. Te fugi wspaniałe i dopieszczone
To są dziełem mojej pracy oczywiście. A Sebastian to po prostu układa se kamyki. I tak to wygląda. I tu Wam jeszcze pokażę pionowe części. Fugujemy. Czy to dobre rozwiązanie, to się okaże. I tak oto wygląda efekt końcowy. Fuga jeszcze nie wyschnięta. A tak efekt prezentuje się z góry. Patio będziemy jeszcze czyścić kerszerem. A na koniec chcemy kamienie, zarówno na schodach, jak i na patio, zaimpregnować specjalnym preparatem, żeby tak szybko nie zachodziły brudem. I pytanie, czy schody wykończyły nas, czy my wykończyliśmy schody? Na patio świecą już światełka, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!